alive again. Okay. Hare Krishna. Yeah, so rather than think, oh, this is so difficult, Krishna doesn't love me, you can think, Krishna is giving me an opportunity to show how I love him. I zamiast w takich sytuacjach myśleć sobie, o, po prostu Krishna mnie nie kocha i powoduje mi różnego rodzaju problemy, to raczej pomyślmy sobie, że jest to możliwość, żeby pokazać Krishnie swoje oddanie. Thank you, Krishna, for letting me prove my love to you by creating a difficulty for me. I wtedy możemy powiedzieć, dziękuję Ci, Krishna, za to, że umieściłeś mnie w takiej sytuacji, dzięki której mogę udowodnić swoje oddanie czy miłość dla Ciebie. But sometimes when that happens, some devotees run away. Ale czasami, kiedy wielbicielowi przydarza się coś takiego w życiu, ucieka. Life is too difficult and they take shelter in something other than Krishna. I życie jest dla niego zbyt trudne i przyjmuje wtedy schronienie w czymś innym poza Kryszną. So if we understand this is a big opportunity, then hopefully we won't do that. I jeżeli będziemy rozumieć, że taka sytuacja jest ogromną możliwością dla nas, to nie uciekniemy. Correct? Czyż to nie prawda? Yeah. Now, Bhaktivinoda Thakur, well, there's a nice story. This is a beautiful story. Jest taka piękna historia związana z Bhaktivinoda Thakurem. One devotee told Prabhupada, in my service, there's so many problems, so I can't imagine how many problems you have to deal with. Pewien wielbiciel powiedział, że Prabhupadzie, że w mojej służbie mam tak wiele problemów i tak bardzo się zmagam, więc jak bardzo Ty musisz się zmagać. Prabhupada said, what problems? I don't see any problems. A że Prabhupada wtedy powiedział, o jakich problemach mówisz? Ja nie widzę tu żadnych problemów. I just see service. Ja jedynie widzę służbę. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. That's another vision. Transcendental. It's not even a problem. To nie jest problem. It's just service. To jest służba. Anyway, when Krishna makes things difficult, then we can say, wow, I'm so fortunate, now I get to show my devotion. I kiedy Krishna sprawia, że rzeczy stają się trudnymi, to wtedy możemy powiedzieć, o wspaniale, teraz mam możliwość, by pokazać Krishnie swoje oddanie. Sometimes when you give a class, czasami kiedy dajesz wykład, Krishna says, oh, you're a big preacher. Whatever you described in class, I'm gonna make happen today. I Krishna wtedy sobie myśli, o, jesteś wielkim nauczającym, więc wszystko, co dzisiaj będziesz mówił, o czym będziesz dzisiaj mówił na wykładzie, sprawi, że się zadzieje. So you said today you should tolerate suffering. Okay, well let's see what's going to happen today. I'll create some suffering for you just because you're the big preacher. I mówiłeś dzisiaj na wykładzie, że trzeba tolerować cierpienie, więc okej, jesteś wielkim nauczającym, więc sprawdźmy, czy jeżeli pojawi się cierpienie, to będziesz je tolerował. Be careful what you preach. You might get tested on it. A pop quiz. Tak, uważaj o czym mówisz, ponieważ możesz być bardzo szybko stestowany. Anyway, if you understand that, when it happens, you'll know, wow, Krishna's amazing. He heard my class today. Ale kiedy rozumiesz te rzeczy, to sobie możesz pomyśleć, kiedy przyjdą te trudności, o, Krishna jest niezwykłą osobą, to znaczy, że słuchał dzisiaj mojego wykładu. He cares so much about me that he sat and listened to my class and decided to test me on the class, and he created some problem. What a merciful God is he. It's amazing. I możesz sobie pomyśleć, jak niezwykłą, łaskawą, wspaniałą osobą jest Krishna. On sam osobiście usiadł, słuchał mojego wykładu i postanowił łaskawie stestować mnie, dając mi właśnie trudności, bym mógł się sprawdzić. Or I'm so stupid, I can't understand something. He keeps making me suffer every time I do it.
What a merciful God he is. He hasn't given up on me. He's still trying. I możesz też sobie pomyśleć, że jak niezwykłą jest osobą, ponieważ jestem tak głupi i ciągle popełniam te same błędy, a on usiłuje mnie uczyć właśnie poprzez cierpienie i cały czas się nie poddaje. Tak. What's in here? Lemon? Oh, yeah. I was drinking it like just normal water. I was like, this is interesting water. This is interesting Polish water. What was I going to say? That Krishna didn't give up on us. Yeah. How kind Krishna is that every time we try to do something that'll be bad for us, he slaps us in the face. He's right there to catch us before we kill ourselves. Jak łaskawą osobą jest Krishna, kiedy cały czas obserwuje nas i jeżeli chcemy zrobić coś złego sobie samemu, to on uderza nas w twarz, po prostu zatrzymuje nas przed zabiciem samego siebie. What Prabhupada's saying in the purport is there some things you will never understand unless you get knocked in the head over and over every time you try to do them. That's the only way you'll understand you shouldn't do it. I to, o czym mówisz dla Prabhupada w tym znaczeniu, że są pewne rzeczy, których nie jesteśmy w stanie zrozumieć, nie jesteśmy w stanie pojąć, dopóki nie będziemy ciągle i ciągle, można powiedzieć, uderzani młotkiem w głowę, żeby w końcu zrozumieć te rzeczy. Krishna is very merciful. Krishna jest osobą bardzo łaskawą. Now, if you come from another religious tradition, if you become rich, successful, etc., then you think God loves you. Jeżeli pochodzisz z innej tradycji religijnej, to myślisz sobie, że dopiero kiedy stajesz się bogaty czy sławny, to wtedy to znaczy, że Bóg cię kocha. We could make this great video. Moglibyśmy zrobić takie wspaniałe So wideo. you're in church, Jesteśmy w and kościele people are giving testimonials. i ludzie mówią takie swoje wynurzenia. Jak to? I lost, Przesłanie. I lost my job. Straciłem pracę. I had no money, didn't know what to do. Nie miałem pieniędzy, nie wiedziałem co ze sobą zrobić. And my relative got an inheritance, and they thought of me. Yesterday in the mail was a check for 5,000 euros. I nagle ktoś zmarł z mojej rodziny i pojawił się spadek i dostałem czek na 5,000? Na $5,000. And everyone in the church will say, praise the Lord. I wszyscy w kościele mówią, chwalmy Pana. So you have like 4 or 5 of these, Christian Masz church. właśnie 4 czy 5 tego rodzaju, może być takich objawień. Then you switch to the temple. So I was struggling today, it was really difficult, I lost this and I lost that, and everyone's, praise the Lord. Teraz kamera przechodzi na świątynię i pojawia się Barta i mówi, o, straciłem pracę, to mi nie wyszło, tamto poszło nie tak i tu jest źle i wszyscy, chwalmy Pana. Krishna is so merciful, he's taken everything away from you. I Krishna jest tak łaskawy, ponieważ zabrał ci wszystko. You have nothing left but him. Pozostawił ci tylko siebie. And then we go next week to that same church, and the 4 people that did the testimonials, how God helped them, they didn't come back to church next week because they didn't need to, because everything's fine now. I znowu powracamy z naszą kamerą do kościoła, już jest tydzień później i widzimy, że 4 z 5 tych osób, które miały te swoje właśnie takie wynurzenia, objawienia, one już się nie pojawiły w tym kościele, no bo one już nie potrzebują Boga. Yeah. We were talking last night how Krishna shows up in our life, but we don't always notice it. Tak jak powiedzieliśmy wczoraj wieczorem, że czasami Krishna pojawia się w naszym życiu, ale my nawet tego nie dostrzegamy. So a lot of times we think, why doesn't Krishna reveal himself? Like, why didn't he just appear so I can see him? Czasami sobie myślimy, dlaczego się nie objawi, dlaczego się po prostu nie pokaże przede mną.
But sometimes he appears as suffering and we don't notice him. A on czasami pojawia się jako cierpienie i my tego nie zauważamy. Or he appears in other ways and we don't notice. Albo pojawia się w zupełnie inny sposób, a my również go nie zauważamy. He appears as guidance from inside. Pojawia się jako przewodnictwo z wewnątrz. And that we know it's Krishna. I wtedy wiemy, to jest Krishna. But we don't like the guidance. Ale my nie chcemy tego przewodnictwa, So nie podoba nam się. we think, no, that's not Krishna. It's just some stupid idea. Sobie myślimy, nie, to nie jest Krishna. To jakaś tam głupie pomysł pojawił mi się. Anyway, Krishna shows up a lot in our lives and we don't always see it. Krishna pokazuje w naszym życiu bardzo dużo, ale często nie widzimy. So how to distinguish what is the stupid idea and what is Krishna? The stupid idea. Jak to rozróżnić, kiedy pojawia się głupi pomysł, a kiedy jest on naprawdę Krishna? Yeah, the stupid idea is just going to entangle you more. Ponieważ głupia idea sprawi, że będziesz jeszcze bardziej uwikłany. You know, it's like a kid has something you don't want him to eat. Try to get it out of his hand. He's going to fight. Tak jak dziecko, kiedy ma w ręku coś, czego nie powinno zjeść, a ty nie chcesz, żeby zjadło, no to jeżeli chcesz mu zabrać, ono zacznie z sobą walczyć. If something's bad for us, sometimes we fight. Czasami, jeżeli coś jest dla nas niewłaściwe, to my zaczynamy walczyć. To hold on to it. Żeby to utrzymać. And Krishna's thinking, no, you're my devotee and I want you to come back to me. I'm not going to let you do anything that's bad for you. I Krishna wtedy mówi, nie, ty jesteś moim wielbicielem, ja chcę, żebyś do mnie wrócił, ja nie pozwolę ci na to, żebyś robił rzeczy, które będą dla ciebie niewłaściwe. I mean, this happens so many times to devotees. Te rzeczy dzieją się bardzo wiele razy wielbicielom. Like sometimes it doesn't make any sense why something didn't work. Czasami nawet patrzysz na jakąś sytuację i sobie myślisz, że to nie ma żadnego sensu, że coś nie zadziałało. And the only conclusion is, like, this was so strange, Krishna intervened. Otherwise this never would have happened. I patrzysz i myślisz sobie, to jest tak dziwne, że widzisz, że sam Krishna musiał tutaj interweniować, ponieważ w innym wypadku jest to niemożliwe. You know, sometimes like something will happen and I miss a plane. Czasami coś się zadzieje i ja na przykład spóźnię się na samolot. I'm trying to get somewhere. Like, Krishna, why are you doing this? I didn't do anything to hurt you. I tak sobie myślę, że Krishna, dlaczego to się wydarzyło? Dlaczego mi to zrobiłeś? Przecież ja nie zrobiłem niczego, by cię zranić czy obrazić. And although this doesn't happen, I always imagine that the plane I missed crashed. I zawsze wtedy sobie wyobrażam, że że ten samolot, na który się spóźniłem, się rozbije czy rozbił. And Krishna saved me. I Krishna mnie ochronił. And I think in our lives we all have these experiences. I myślę, że w życiu wielu z nas ma te właśnie doświadczenia. Like something didn't happen right and we don't know why, but later on we realize that it would have been really bad if I did it. Czasami doświadczamy tego, że coś, co nie poszło po naszej myśli, ostatecznie okazało się, że dobrze, że nie poszło po naszej myśli, bo z perspektywy czasu widzimy, że tak byłoby dla nas. This happened to me recently. To wydarzyło mi się niedawno. We had a big preaching opportunity. Mieliśmy bardzo dużą możliwość do nauczania. Devotees were saying, no, I don't think you should do it. Jeden wielbiciel mówi, nie sądzę, że powinieneś to zrobić. There were some reasons. I były powody. And these were people who are really close to me. I to były osoby, które są blisko mnie. And respect me. Które mnie They szanują. said, it won't be good if you do it. I one mówiły, nie, to nie będzie dobre, jeżeli to zrobisz. Really? Yeah, don't do it. Naprawdę? Yeah, it was, it was about working with certain people. Współpracowałem z pewną grupą osób. Don't work with these people, it won't be good. I te osoby dobrze mi życzące powiedziały, nie współpracuj z nimi. What they were offering, I couldn't just turn my back on it. It was too good. Ponieważ dla mnie to było trudne, ponieważ te osoby mi oferowały coś, co było tak atrakcyjne, że ciężko mi było jakby zwrócić się przeciwko temu. And then one day, it didn't work out. I said, no, it's not going to work out. I pewnego dnia, nie, to nie zadziała. Nie, So, nie zadziała. That was easy. That was over. I to było łatwe, to był koniec. It seemed like Krishna just thought it's better I don't do that. So I would have kept going. I wydaje się, że Krishna po prostu nie chciał, żeby to się zadziało, więc ja dalej kontynuuję. That ever happened to you? Czy mieliście takie doświadczenia?
trying for something, it's just like, it's never going to happen. Próbujecie coś i to nigdy się nie wydarzy. Krishna just won't let it happen. Ponieważ Krishna nie pozwoli, by to się zadziało. Now there's a problem. Ale tu pojawia się pewien problem. If you really want to be in Maya, Jeżeli naprawdę chcecie być w Mai, Krishna's like, okay, whatever you want. You fool, whatever you want. Just take it. Get out of my hair. Krishna wtedy mówi, no dobra, jeżeli jesteś już takim głupcem, no to idź w Maję i znikaj z moich oczu. You want to kill yourself? I'm trying to stop you, but if you're determined, okay, go. Chcesz zabić się, usiłowałam Cię uchronić, usiłowałam Cię powstrzymać, ale jeżeli tak bardzo chcesz, no to trudno. Yeyatamam prapadyante. That's what you want, that's what you get. To, czego chcesz, to właśnie dostaniesz. But if we're just sincere, Krishna, don't ever let me do anything stupid. We have that prayer. Krishna knows, okay, I'm watching out for you. I will not let that happen to you. Ale jeżeli jesteśmy osobami szczerymi, będziemy zawsze modlić się do Kryszny. Kryszno, proszę nie pozwól mi nigdy zrobić niczego głupiego. On będzie miał pieczę nad nami. That's the prayer of his devotee. To jest modlitwa wielbiciela. Krishna, what's ever good for me, just give me that direction. What's ever bad for me, move me the other way. To jest modlitwa wielbiciela. Cokolwiek jest dla mnie dobre, Kryszno, pozwól, bym szedł w tym kierunku, a cokolwiek jest dla mnie złe, proszę usuń to. And with that sincerity, you'll always be protected. I poprzez tę właśnie szczerość zawsze będziemy chronieni. We could make so many videos about this. Można zrobić tak wiele wideo na temat. Some devotee falls in Maya. Jakiś wielbiciel upada w Maję. He's living alone. Mieszka sam. And he's out somewhere in a park or something. He meets a woman. I jest gdzieś w parku i spotyka jakąś kobietę. And goes, he's totally bewildered. Jest kompletnie oszołomiony. Starts talking to her. Zaczyna z nią rozmawiać. He's like thinking how attractive she is. I tak sobie myśli, jaką atrakcyjną osobą jest ta kobieta. Completely lost his mind. Całkowicie traci umysł i zmysły. And then her boyfriend shows up. I pojawia się jej chłopak. Professional boxer. Profesjonalny. Martial artist and wrestler. I jest również ekspertem w sztukach walki. And 3 feet taller than you. Jest 3 stopy wyższy. He's looking down at you. Is there anything I can help you with? I tak patrzy na niego z góry, mówi, pomóc ci w czymś? Probably if you value your life, you should immediately leave before I destroy you. I właśnie ten człowiek mówi do niego, jeżeli cenisz sobie życie, to myślę, że to jest właśnie czas, w którym powinieneś opuścić to miejsce. Thank you, Krishna, for saving me because I was completely bewildered. I wtedy składasz rączki i mówisz, dziękuję Ci, Krishna, że mnie ochroniłeś, ponieważ byłem całkowicie ukryty i oszołomiony. And of course, if you're smart, you'll realize Krishna saved me. But if you're not, you'll just look for another girl. Jeżeli jesteś inteligentny, to sobie myślisz, okej, Krishna był na tyle łaskawy, że mnie ochronił, ale jeżeli jesteś głupi, to idziesz i szukasz kolejnej dziewczyny. Gotta be determined. Trzeba być zdeterminowany. Yeah, you can't get all the girls the first time. Nie zdobędziesz każdej dziewczyny już za pierwszym podejściem. That's called dull brain. To się nazywa właśnie tępy mózg. Krishna comes to save you and you don't really care, you don't really notice. Dull brain. I Krishna przybył, by Cię ochronić, ale ponieważ masz tępy mózg, czy też tępy umysł, no to nawet tego nie zauważyłeś. Yeah. So we can't be Krishna conscious with dull brains. It doesn't work. Nie możemy być świadomi Krishna, mając tępe umysły, to nie zadziała. Like Krishna can't spend the rest of our life saving us every time we do something stupid. We have to save ourselves. Krishna nie może spędzać całego życia, naszego życia, by nas chronić, by nas ratować. My musimy zacząć ratować sami siebie. With the progress of your spiritual life, you're going to do more and more intelligent things and less stupid things. Ponieważ jeżeli będziesz z biegiem czasu robił postęp duchowy, to miejmy nadzieję, że będziesz robił mniej głupich rzeczy, a więcej rzeczy inteligentnych. Hare Krishna.
So much could be said, but Tak dużo można powiedzieć na ten temat. we'll take time for questions. Teraz czas na pytania. Yeah, if you have questions on Facebook, it's been so long since I used Facebook, I don't even know how to see the questions. I guess they'll come up, they'll go ping. Yeah. Something like that. Yeah, if you have a comment or something, I'll see it, I think. But we'll start with the devotees here, if you have any questions or comments. But I have a question because you said that Krishna is putting us into troubles, but sometimes I have this feeling that in most cases we are putting ourselves into troubles. It's not his hands, it's just us who are making our lives complicated. So, because we are making our life complicated and we are causing troubles to ourselves, and then we are saying, oh, Krishna, he put me into troubles, but it's just our stupidity. Yes, that's true. Yeah. So, Krishna Karshana is saying, it's not that just Krishna puts us into trouble. Most of our troubles are we put ourselves into them. No, że taka jest moja obserwacja, że większość problemów, którą mamy, to my sami sobie powodujemy i nie ma tam żadnej ingerencji Kryszny. So Krishna, like I was saying, he puts us into trouble when we're about to do something disastrous and he has to protect us. Kryszna wprowadza nas w jakieś problemy wtedy, kiedy widzi, że chcemy zrobić coś naprawdę strasznego. Or to test us, or maybe even to glorify us. Robi to, by nas testować, ale może też to nawet zrobić po to, by w jakiś sposób nas wychwalać. Like Krishna might think, you're a great devotee. I want to teach other devotees how to deal with the situation, so I'm going to send somebody who's going to criticize you, and you will take it humbly, and that way you will show the other devotees how to deal with it. So you could do that. Czasami Krishna może widzieć, że Bhakta jest dobrym, szczerym wielbicielem i chce poprzez jego przykład nauczyć wielbicieli, jak się zachowywać, i przysyła jakąś osobę, która go krytykuje, i sposób, w jaki on sobie poradzi z tą sytuacją, jest takim przykładem dla innych. And it also shows that even a pure devotee may have to go through difficulty. So no one will think, when I become devotee, everything's going to be easy. It's the material world. It's not always easy, even for advanced devotees. I to też pokazuje to, że każdy przechodzi w tym świecie materialnym przez jakieś trudności i że nie omija to nawet czystego wielbiciela. To jest świat materialny i tutaj są problemy. You know, if everything is just like super, when you become a pure devotee, you get like the best homes, the best cars, the best everything, then people will start being motivated for pure devotional service, so they get material opulence. So Krishna makes sure that not exactly going to be that way, always, Jeżeli ostateczne bycie czystym wielbicielem konkludowałoby w posiadaniu wszystkiego, bogactwa czy też pięknych domów, to wielu ludzi byłoby motywowanych tym, by stać się czystym wielbicielem, właśnie by osiągnąć te rzeczy. A Krishna niekoniecznie chce, żeby taka była motywacja. One time they said, Prabhupada, why don't, I think it was Radharasa Vihari in Mumbai, why don't we make up a story that if you come to this temple, these deities will benedict you in a particular way? Yeah, he suggested that, because many temples in India that they have, there's a rumor or a story around the deity that go to this temple, this deity will cure your disease, or this one will give you money, or this one you'll find a good husband or wife, like that. Że pewien wielbiciel zasugerował raz Prabhupadzie, że może byśmy tak zrobili, czy też taką wymyślili historyjkę, czy też taką plotkę, że dane bóstwo w danej świątyni, ono obdarza szczególnym błogosławieństwem. Tak jak czasami w Indiach są różne świątynie i są takie różne historie, że to bóstwo obdarzy cię takim błogosławieństwem, a inne jakimś innym. So Prabhupada said, no. Prabhupada powiedział nie. Because we want people to come to Krishna
with a pure motive, and if we're offering some material blessing, they're all going to come with the wrong motive. I idea tego Prabhupada, idea tego bhakti była taka, żeby przyciągnąć więcej osób, ale Prabhupada powiedział nie o to chodzi, ponieważ jeżeli będziemy oferować takie materialne błogosławieństwa, to ludzie będą przychodzić tutaj z niewłaściwymi motywacjami. Come to this temple, you see this deity, next week, this will happen in your material life. That becomes the reason why everyone's coming to the temple, and they miss the whole point of pure bhakti. Te osoby będą przychodziły, będą wiedziały, że przyjdę do tej świątyni i w ciągu tygodnia pojawi się takie i takie błogosławieństwo i będą przychodziły z niewłaściwymi, nieczystymi motywacjami. Now, if they just think, I'm going to go to the temple because it's good, because, God will bless me and give me what I want, that's okay, as long as we don't preach that. Oni mogą przychodzić z takim nastawieniem, że przyjście do świątyni jest rzeczą dobrą i że Bóg mnie dzięki temu pobłogosławi, ale to jest ich nastawienie, ale na pewno my nie powinniśmy w ten sposób nas nauczać. Like if you ask someone for a donation, you can say, if you do this, this is service to Krishna and you'll be blessed. You'll get His mercy. Jeżeli poprosisz kogoś o dotację i powiesz tej osobie, jeżeli to zrobisz, jeżeli dasz tą dotację, to Krishna Cię pobłogosławi, ponieważ to jest służba. Shri Shri Eka Chakra Nitai Narya Nimai Nitai Narya Nimai Krishna Kshetra Maharaj, he gave this name. Krishna Kshetra Maharaj. Wow. When? A few years ago. What was that? Few years ago. Mm-hmm. These big ones, that's the name of this big. So, we're going to someone, we need a donation for a project. We don't say, according to the Shastra, if you give a donation to a Brahmin, in the next life it will multiply 1,000 times. Nie idziemy do osób, prosimy ich o dotację i nie mówimy im, jest takie stwierdzenie w siastrach, że jeżeli dasz dotację Brahminowi, to w następnym życiu pomnoży Ci się to wielokrotnie. Actually, one devotee used to preach like that. I tak naprawdę to jeden wielbiciel nauczał w ten sposób. He was a total businessman. To był biznesmen, czysty biznesmen. His preaching was all like a businessman would preach. On nauczał w taki sposób biznesowy. Instead of preaching, this will purify you, this is seva. You just say, you'll get this, you'll get that, if you give. Że to Cię oczyści, że to jest służba, po prostu konkretnie mówił, jak dasz tyle, to będziesz miał z tego. Either Prabhupada said it or other devotees analyzed it. He said, if you're a Vaishya, that's how you preach. I Prabhupada to w taki sposób analizował inni wielbiciele, że tak naucza Vaishya, czyli biznesmen. Yes. Takie przemyślenie mam, bo Maharaj mówiłeś na temat Martina Thakura, że on wszystko postrzegał jako służbę, ale wiemy jaki on miał... Prabhupada. Ale mi się przypomniało z Bhaktivinoda Thakurem, że on właśnie jaki on był zdeterminowany, że była taka historia z Visakiseną, to był taki ale inkarnacja, że on mówił, że jest inkarnacją Vishnu i Thakur miał później takie problemy w życiu, że po prostu był chory, cała jego rodzina była chora. To był Robin, tak? Tak, a mimo wszystko był tak zdeterminowany, że doprowadził do tego, że aresztował go, ściął mu włosy i później ten Visakisena w więzieniu popełnił samobójstwo. I właśnie jakie on miał problemy, to the reflection of my husband regarding Bhaktivinoda Thakur, that he wanted to expose a false a yogi who was
he was saying that he is a God incarnation, and this person cursed him, and he had so much troubles. He was sick. He was all his family were sick, and he had so many problems. But he was still so determined, and he made this person end up in jail. And finally, they cut his hair, because the yogi, they have a power in their hair. So then this yogi made a suicide. He arrested him and after put on the więzienie. Yeah, it's incredible. So how many? But you don't have determination on the service, you know. Oh, well, he won't give up the service no matter how difficult it is. Że nie porzucił tej służby, jakkolwiek trudno by nie było. Yeah, and his wife was, she was sick, and they knew it was the curse of this yogi. I tam żona była również chora i było wiadomo, że to jest z powodu przekleństwa tego jogina. And she said, just leave this case, we're all dying. They're actually dying, I believe. I ona powiedziała, że do niego zostaw tę całą sprawę, ponieważ my tak naprawdę, cała nasza rodzina umiera. He said no. On powiedział nie. And his small daughter also. Yeah. I również jego mała córka była chora. She died or was dying? Well, they're very sick, right? She was cursed to die this evening. Oh, in the evening. Oh my God. She was cursed to die in the evening. Że była przeklęta, by już tego samego wieczora umrzeć. Yeah. That's such a great example. To jest taki niezwykły przykład. And you know, that incarnation of God, you know what his business was? Wiecie, jakim biznesem było, jaki biznes miała ta inkarnacja Boga? You know, if you can convince people you're God, then you have new opportunities open up. Jeżeli jesteś w stanie przekonać ludzi do tego, że jesteś Bogiem, to otwierają się dla Ciebie nieograniczone możliwości. It's time for Ras Lila tonight. Bring your wife. Ponieważ możesz mieć różnego rodzaju lila z żonami. That's where it all ends. To wszystko się Everything ends up there, right? Wszystko kończy się właśnie w tym miejscu. You want to enjoy other women's wives. How are you going to do it unless you become an incarnation? Jeżeli chcesz cieszyć się cudzymi żonami, to nie możesz tego zrobić poza tym, że staniesz się inkarnacją Boga. Yeah, it had to be stopped. I to musiało być And, powstrzymane. you know, it was an example for all the other incarnations who get any crazy ideas. They'll have to meet Bhaktivinoda Thakur fearlessly. I to był przykład i dla wszystkich innych tak zwanych inkarnacji, że nie mogą zadzierać z Bhaktivinodem Thakurem. Could you imagine ISKCON Guru announces one day he's God and all my female disciples are my gopis and we're going to meet me in Vrindavan, we're doing Rasa Lila. Wyobraźcie sobie sytuację, w którym jakiś guru ISKCON nagle ogłasza, że jest inkarnacją Boga i że wszystkie jego uczennice to są jego gopi i teraz jedziemy do Vrindavan i tam będziemy mieć swoje własne lila, szczególnie rasa lila i będziemy tańczyć. So, you know, it's not exactly the same, but you can understand how bad it was. And so Bhaktivinoda Thakur said, it doesn't matter, I die, whatever, we're going to stop him. I to była bardzo podobna sytuacja, to była bardzo poważna sytuacja i Bhaktivinoda Thakur był tak zdeterminowany, że stwierdził, że musi to powstrzymać nawet kosztem życia czy śmierci swojej rodziny i swojej własnej. Anything else? Jakieś jeszcze macie pytania, komentarze? Ja mogę, jeśli właściwie to nie pytanie, ale tak jak słucham, co Maharaj mówi, w Ajurwedzie jest coś takiego jak Prajāpatis, czyli zbrodnia przeciw inteligencji. Jest to główna przyczyna naszych chorób. Oh, in Ayurveda there is a thing called, jak to się nazywa? Prajāpatis. Prajāpatis, and this is offense against
Prajāpatis, against your intelligence. Against your intelligence, and this is the main cause of our suffering, our problems. Personal, mental suffering. Disease. Oh. Ponieważ jeżeli nie znamy swojej konstytucji ciała, jeżeli nie znamy konstytucji naszego umysłu, nie znamy tamasu, rajasu i Because if we don't know the constitution of our bodies, of our mind, So, then we... Yeah, right, exactly. So every time you eat potatoes, you're making Prajāpatis. Za każdym razem, kiedy jesz ziemniaki, to And eggplant, Prajāpatis. and peppers, right? I cooked potatoes tomorrow. This day. I później myślimy, że chorujemy, tak, że choroby biorą się znikąd. And then after sometimes we think that we don't know what is the source of the diseases especially, and they are coming from nowhere. A jeżeli mamy tą wiedzę, tak, wtedy nie popełniamy tych błędów. If we have this knowledge, then we are not making these mistakes. I nie możemy wtedy powiedzieć, że Kryszna nas nie kocha i nas każe nam cierpieć. And then we cannot say that Krishna doesn't love me and he let us suffer. Yeah. Well, he gives us the independence Daje nam również to suffer, but he's not telling us to suffer. Tak, ale wiele osób nie chce przyjąć na przykład Ayurvedy, bo mówią, że to nie jest nic wartościowego. There are people who don't want to accept this knowledge from Ayurveda because they say it's not valuable. Ale tak naprawdę nie znają podstaw. The truth is that they just don't know the basic of I Ayurveda. sami pchają się w problemy bardzo poważne zdrowotne. And then they are ending up having very serious like diseases or health problems. A co teraz? Jakiś Sunday Feast? What about Sunday Feast? Well, there are many aspects to a bona fide temple. Jest wiele aspektów bona fide świątyni. We discovered one aspect today. Dzisiaj odkryliśmy jeden z tych aspektów. The harmonium has some problems. Czyli harmonium z problemami. The bathroom is not clean. Łazienki nie do końca są czyste. And every day there's potatoes. I każdego dnia są ziemniaki. Without these three, you're not a bona fide temple. Bez tych trzech rzeczy nie jest się bona fide świątynią. But it seems that in Poland, at least in Poland, there will be more and more potatoes because everything is so expensive that we were ending up eating only potatoes. Potatoes, cabbage, and carrots. No, cabbage is too expensive, and carrots are also very expensive, so only potatoes. Yeah. Prajāpatis. Wow. We're going to write Prajāpatis on all the potatoes. There are worse things than eating potatoes. It's like fried in oil. Oh, yeah. Fried potatoes. Fried potatoes. And even worse are chips. Yeah. Chips with sugar and spices. Yeah. I like that. Everyone can remember that. Prajāpatis. An offense against your own common sense, basically. Że ta Prajāpatis to jest tak naprawdę obraza przeciwko zdrowemu rozsądkowi. This is good for you, I know, but I don't want to do it. To jest dobre dla ciebie, wiem, ale nie chcę tego robić. Well, why don't you want to do it if it's good for you? Dlaczego nie chcesz tego zrobić? Przecież to jest dobre dla ciebie. What's the reason? Jaki jest powód? The reason is I don't want to do it. Powód jest taki, że nie chcę tego robić. It is very tasty. Ponieważ jest to bardzo smaczne. I can't give it up. It tastes too good. Nie jestem w stanie porzucić tego smaku. But I believe that if someone is bold enough to say that I don't want to do it, it's not that bad. Often people are making 108 excuses and even lies to even lie themselves. Yeah. Well, that's human nature. To jest natura ludzka, że człowiek czasami nie chce się przyznać nawet otwarcie, że czegoś nie chce.
I mean, how can you enjoy doing something if it's bad for you unless you come up with some excuse? Jak możesz cieszyć się tym, co powoduje cierpienie, czy jest niewłaściwe dla Ciebie, niedobre dla Ciebie, nie wymyślając wymówek, by to robić. Right. They have these, I don't know if you have this here, but in America, they have these junk foods. They're not junk food, they're actually healthy. But it just tastes and looks like junk food. Że nie wiem, czy w Polsce tutaj macie, że jest to tak zwane, to się tak nazywa fast foodowe, śmieciowe jedzenie, które wygląda w ten sposób, ale tak naprawdę jest to zdrowe jedzenie. And they say guilt-free, like guilt-free cupcakes, guilt-free cake. Że są takie różnego rodzaju przekąski, które jest napisane, że one są jedząc je, jesteś pozbawiony winy, nie czujesz się winny. You know, it's really funny to think about this. To jest bardzo zabawne. You're eating something because it tastes good and you're feeling guilty while you're eating it. That's the mode of ignorance. There's the pain and the enjoyment, they come in one package at the same time. Że to jest bardzo ciekawe, ponieważ kiedy jemy coś, co nam bardzo smakuje, ale jest niewłaściwe dla naszego zdrowia, to my odczuwamy dwie emocje jednocześnie. Jednocześnie cierpimy, czujemy się winni, ale też odbieramy jakiś rodzaj przyjemności smakowej. It's not really enjoyment, but it's perceived as enjoyment, but you're suffering the whole way. Tak naprawdę That's mode of ignorance. to jest guna ignorancji. That's how it works, mode of ignorance. Tak działa guna ignorancji. In passion, at least you get the enjoyment independent of the suffering, and pure enjoyment, and then pure suffering. W pasji przynajmniej to cierpienie i radość są rozdzielone, a w gunie dobroci jest tylko przyjemność. In Sattva-gun, it's just flipped around. You get the suffering first, and then the enjoyment. W gunie dobroci jest to odwrócone, czyli po prostu na początku jest cierpienie, a później cierpisz, ale później odbierasz te dobre rezultaty. So have you ever done something and you know it's the wrong thing and you suffer all the way through and you do it anyway? Czy mieliście kiedyś takie doświadczenie, że wiedzieliście, że coś jest niewłaściwe, robiliście to i już podczas robienia tego cierpieliście, wiedzieliście to, że to nie jest właściwe, ale zrobiliście to i tak. Yes. Yeah, unless you're Krishna conscious, there's no pure happiness. Dopóki nie jesteśmy w pełni świadomi Krishna, nie ma czystego szczęścia. But then there's another thing people will do is they'll repress their emotions so they can do something wrong and just, because if they allow themselves to feel bad about it, they can't do it. So they repress the emotion and they just do it like it's okay. Często ludzie to, co robią, bardzo chcą się cieszyć pewnymi rzeczami i żeby to zrobić i żeby nie czuć niczego, muszą w jakiś sposób swoje emocje stłamsić swoje emocje, żeby nie czuć niczego i żeby móc robić to, co chcą. All right, on that happy note, we will end class and take prasadam. Tym szczęśliwą wiadomością skończymy ten wykład, by przyjąć prasadam. Full of potatoes, white flour and sugar. Yeah. Prabhu! And we're gonna enjoy. Prabhu! It's prasadam. Prawda, to jest prasadam. Właśnie, to jest. That's what we said when we were young. So why we are feeding Krishna with unhealthy things? Krishna likes unhealthy things. Krishna lubi niezdrowe rzeczy. In Krishna's time, the milk was pure, the sugar was pure. Że w czasach Krishny mleko, cukier, te wszystkie rzeczy były czyste. And people didn't have all these anxieties and a million diseases. So. I nie mieli ludzie tyle problemów i tyle I chorób. don't think there was any cancer then. Myślę, że w tamtych czasach nie było nowotworów. At least not manifest. Przynajmniej się nie manifestowało. Okay, everyone, we'll see you next time. I don't know when next time is, but we're having class tomorrow or no? All right. Tomorrow, same time, we'll come on Facebook. Same station. Same time, same station. See you there. As they used to say in America when I was a kid, be there or be square. Square is the opposite of cool. Like this guy's square, it's just like really conservative. Kind of like a geek. Be there or be square. Co to znaczy? Lider? Bądźcie albo, to jest,
ciężko było przetłumaczyć, bo to jest takie powiedzenie, musiałam zobaczyć. Be there and this word. Shri Gaura Nitai ki jai. Jai. Haribol. Jai Prabhupada. Be there, be